Tutaj w cudzysłowie oczywiście mówię. Nie no, mi też się wydaje, że musi państwo tutaj wkroczyć. Nie wiem jak to w Unii Europejskiej wygląda, jakieś regulacje na temat właśnie tak naprawdę to nadzorowania, tak, tego, co robią te wielkie korporacje. Niedopuszczania do stosowania pewnych praktyk. Przynajmniej do dzieci, bo to od nich się zaczyna. No a dlaczego nie do dorosłych też? No bo wiesz, jak już dziecko ochronisz, no to jest szansa, wiesz, że ono się ochroni lepiej jako dorosły, nie o to mi chodzi. Oczywiście super, jeśli też dorosłych będziemy chronić, bo sami jesteśmy często jak dzieci. Jak wiesz, jak coś jest tak straszliwie uzależniające nie? I tak powszechnie dostępne i tak właściwie też niezbędne, bo zwróć uwagę, nie wiem, był taki okres chyba na przykład w szkołach, nie? Że bardzo często jakieś plany lekcji, czy jakieś grupy, czy coś takiego, to na Facebooku to było wszystko, tak? Czy jak nie mogłeś nie mieć Facebooka nawet, nie? Żeby móc, wiesz, kontaktować się tam, jakaś rada rodziców, czy coś takiego. Jak to jest tak uzależniające, nie? No to sorry, a musisz z tego korzystać, tak? Bo nie możesz sobie nawet pozwolić na istnienie w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie bez kont, tak? Na przykład na tym Facebooku, no to... I to jest straszny problem, bo po alkoholu, po narkotykach masz kaca, masz zjazd i następnego dnia pojawia się chwila zatrzymania, a tutaj to się sączy tak naprawdę, masz niską szkodliwość czynu, że tak powiem, że sobie odświeżysz Facebooka, tego, że to robisz co 5 minut, nie? I tego ciężko to znaleźć ten skutek, bo on jest rozbity na lata, nie? Wiesz, o czym mówię, nie? Że nie ma nie widać tak łatwo od razu złych objawów używania tego. No okej, nie? Może i tak faktycznie, no nie od razu, tak jak po jakiejś tam wódzie. No. Ale też chyba dosyć szybko. Można zauważyć, że się za dużo czasu spędza. Dobra, to co? To lecimy, nie? Bo żeśmy tak zaczęli pływać po różnych tematach. No, ale to się wiąże troszkę też z... Ja to nieraz wspominałem, że nasze hobby ma troszkę taki ferment uzależnieniowy, że trochę czasem się zachowujemy jak ćpuny, jeśli chodzi o gry planszowe. Ja myślę, że nawet bardzo. W sensie nie wierzę, że tego podcastu słucha ktokolwiek, kto, nie wiem, nie ma, dobra, strzelam, minimum 30 gier, nie? A i to prawdopodobnie dlatego, że w pewnym momencie ograniczył... Ale liczysz te 50. Ukryte przed współmałżonkiem też? Małżonkami. W samochodach, w garażach, w bagażnikach. To już każdy musi rachunek sumienia tak przed sobą tam zrobić. To napiszcie komentarz, jak ktoś ma poniżej 30 gier. I druga rzecz, czy kiedyś, jeżeli nawet ma poniżej 30 gier, powiedzmy poniżej 31, tak, 30 mniej. I druga rzecz, jeżeli tak, to czy i tak kiedyś nie miał powyżej 50 co najmniej tytułów, nie? Po prostu gdzieś tam otrzeźwiała. No zaraz będzie pytania, dodatki się liczą? A gry dla dzieci? Kupiłem to dla podsyna. A syn ile ma? No jeszcze się nie urodził, ale będę z nim grał. Dodatki się nie liczą, niech będzie, że dodatki się nie liczą. Dobra, witamy serdecznie. Dżentelmeni przy stole. O błędach w naszym hobby będą rozmawiać Irek i Piotrek. Ja sobie w ogóle zanotowałem, że błędy, wtopy, porażki, tak, takie największe. No ja mam po prostu jako błędy, czyli odcinek z serialu Gdybym to wiedział wcześniej. Bo postaramy się też powiedzieć o tym, co myślimy o tych naszych błędach teraz. Dobrze, ja mam 3 punkty, plus honorową wzmiankę. Ja mam trochę więcej. To mogę zacząć. Dobrze, to ja cię wrzucę do honorowej wzmianki, bo ten dzień, w którym wysłałem do ciebie wiadomość, czy się spotkamy na granie, uważam za duży błąd, bo wyciągnąłeś mnie z tych moich pól sadzenia marchwi, orania pola w agricoli, po prostu zmieniłeś moje hobby w nieustanne pasmo interakcji. Czy to był błąd, tak? Jakby spotkanie ze mną. Miałbym na pewno te hobby inne, spokojniejsze, dalej bym obracał się w sałatkach punktowych i po prostu wymieniał na BGG informacje o tym, jakie koszulki używać do jakiej gry.
Także zmieniło się hobby mocno, ale nie, śmieję się oczywiście, bo gdzieś pewnie się pojawi też ten motyw zmiany podejścia do tego hobby. Dobra, mów ty. Ja się już rozłączyłem za późno. Wiesz co, ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo kurczę, nigdy tak nie myślałem, że co by było gdyby, nie? W sensie, jakby Jak wyglądało na inni przykład moje gracze granie. wpływają na nas? Tak. Nie, ja się przykład- cieszę, że poznałem ciebie, Pitona, bo no, otworzyłem się na zupełnie inny rodzaj gier, których się troszkę bałem też. Właśnie wejścia na Tak. ring, że tak powiem. Tak, to prawda. Ja na przykład Warlocka pamiętam, że zawsze żeśmy się śmiali, że on chyba 3 moje najukochańsze gry w ogóle mi pokazał, nie? I wiesz, pokazał, wytłumaczył zasady, bo one często miały Labirynt, cholernie Gra o ciężkie Tron i instrukcje. co jeszcze? I Pax... Pax Renaissance. Okej, zgadłem. Tak. No. Także tak, i one, wiesz, gdzieś skoczyły do tego ścisłego topu. Ale w ogóle, nie? W ogóle, nie? Jakby każda osoba, którą gdzieś tam spotkałem na swojej drodze, która, wiesz, no jednak tak czy chcąc, nie chcąc, tak? Wywarła wpływ na mnie, bo wiesz, a to mi pokazała jakąś grę, a to mi opowiedziała o jakimś tytule, a to przyniosła sama, wytłumaczyła zasady, a to, wiesz, pokazała mi, wytłumaczyła, słuchaj, nie, tutaj troszeczkę inaczej się gra, nie? Tutaj nie o to chodzi w tym tytule i wiesz, i gdzieś poszerzyła te moje horyzonty. Zwróciła na inne aspekty, tak, w grze uwagę. Także no, bardzo ciekawe faktycznie. Czyli jakby trzeba bardzo ostrożnie dobierać współgraczy. No tak jak ze współżyciem z wieloma partnerami. No. Tak. Możesz skończyć swędzenie. Tak, może piec i boleć. Chociaż, żeby nie było, ja naprawdę nie jestem w stanie sobie przywołać w pamięci kogoś, z kim bym nie chciał już zagrać, nie? Albo po kim mam złe wspomnienia, nie? Z grania. Nie, to bardziej o gry Jeżeli chodzi już- ewentualnie, tytuły, nie? Tak. Bardziej chodzi o to, że na przykład wiem, że ktoś nie lubi takiej gry i wiem, że nie ma sensu go, wiesz, do danego tytułu zapraszać, bo ta osoba będzie się męczyć. Ja zawsze strasznie też czuję, jak ktoś przy stole ma dosyć, tak, partii. To obrzydza mi to straszliwie granie. Dobra, no to Dawaj. ja daję swój punkcik. Ja mam u siebie kupowanie po rekomendacjach i tutaj mam jakby dwie takie podkategorie. Pierwsze to są szeroko rozumiane recenzje, tak? Czyli wiesz, wszelkie serwisy, wszelkie właśnie podcasty, kanały na YouTubkach, te serwisy Boże kochany, w stylu nawet forum samo, tak? Forum gier planszowych, czy gry planszowe, czy z nadplanszy i tak dalej, te serwisy growe. BGG. Ale druga rzecz to jest BGG, ale druga jakby podkategoria jeszcze to są śledzenie ludzi na BGG-u, nie? Jakby po tym, jak oceniają gry, po tym, co rekomendują. Tak, i tak bardziej już konkretnie jakby schodząc trochę w dół, to będzie pierwszy przykład, to będzie powiedzmy te rzeczy, których... że był taki okres w ogóle jakby w moim życiu, to gdzieś tam mniej więcej początki mojego tego grania w gry planszowe, czyli powiedzmy tam 2016-17 rok. Z Pelikana. Gdzie No, czas Pelikana, czyli... Łykałeś wszystko jak leci, tak? Tak. Wtedy wszystkie odcinki nadrobiłem, Gradania. a było tego sporo, gradania. Wszystko Gambita na przykład oglądałem, Wasela oglądałem i dosłownie ja pamiętam było tak, że odpalałem sobie coś Wasela, jak było przynajmniej 7/10, szukanie, wiesz, na Allegro, na iShopie, na forum gry planszowe, używek, wszędzie szukanie, nawet gdzieś tam po jakichś zagranicznych tych serwisach po BGG-u, jest, cyk, do koszyczka. I później autentycznie ja pamiętam, że przychodziły mi, ja miałem takie kartony, takie góry kartonów po prostu w domu do mnie przychodziły, bo nawet nie miałem czasu tego rozpakować, nie? O jakimkolwiek zagraniu nie było nawet mowy, ale to były góry kartonów, to było takie piramidy, dosłownie, co z tego można było układać spokojnie. I drugi jakby kupowanie po rekomendacjach to jest, ja to nazywam szukaniem brata bliźniaka na BGG, czyli
wiesz, wynajdujesz sobie jakiegoś delikwenta, aha, dobra, koleś coś napisał fajnego, jakąś mini recenzję, czy nawet tam, wiesz, w opisie przy swojej ocenie na BGG napisał jakiś fajny komentarz do danej gry, no to cyk, od razu wchodzisz na jego profil, patrzysz sobie jego 10, 9, 8, o, to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza, no to cyk, dodajemy sobie subskrypcję i wiesz, i od razu wszystkie gry, których ja nie znam jeszcze, a które on właśnie wysoko ceni, to od razu znowu do koszyczka, tak, do sprawdzenia. Takie rekomendacje. No i właśnie, i dlaczego, znaczy, czy to był błąd w ogóle, to jest pierwsze pytanie, tak naprawdę. I czy da się tego uniknąć? Tak, dokładnie, bo kurczę, no to był piękny czas jakby w tej mojej historii grania, bo ja autentycznie każdą jedną grę jako grałem, to byłem zachwycony. Ja naprawdę na palcach jednej ręki jestem w stanie wskazać gry, które były dla mnie tylko okej. Nie? Ja byłem naprawdę zachwycony. Ja bym wtedy, jakbym wystawiał ocenę BGG, to nie schodziłby poniżej 8, a być może nawet poniżej 9. Każdy tytuł był dla mnie świetny. Dlaczego? Dlatego, że nie miałem wyrobionego gustu przede wszystkim. W sensie nie miałem porównania. Te wszystkie gry, znaczy inna sprawa, że te gry z reguły były przynajmniej okej, tak? Przynajmniej były dobre, więc to też nie jest tak, że te gry były jakimiś kasztanami totalnymi, a ja po prostu jakiś byłem zaślepiony. Ale przez to, że wiesz, jakby w ogóle nowoczesne planszówki, tak? Każda mechanika to dla mnie było wow, nie? No kurczę, genialne rozwiązanie. Jak w ogóle człowiek mógł wpaść na coś takiego? Można, wiesz, ludki, workerów wystawiać, no przecież to jakie to jest tematyczne, nie? Że wystawiasz workera i on ci zbiera drewno, no i co możesz z tym drewnem zrobić? No możesz pójść z nim do lasu, tak? I zamienić na marchę, prawda? I coś dalej zrobić. O, a tutaj patrz, workery to są w ogóle kostki i te kostki mają różne wartości, czyli ten worker ma jakby różną, wiesz, siłę, czy tam umiejętności, doświadczenie, jak wykonuje pracę. No niesamowite, Albo prawda? w Solkinie te zegary, że im dłużej siedział na tym kalendarzu, Tak, tym nabierał wartości tak. i mocniejsze akcje To mógł robić. Jakie to było? dokładnie. Wow, kurde. Albo w pokoleniach Village oni umierali też. Oni było. umierali, tak, No. tak. I chciałeś, żeby oni umierali, prawda? Tak, Też, a w międzyczasie jeszcze musieli trochę zapracować, ale No to tak jak w kapitalizmie prawdziwym, No. prawda? To wszystko się zgadzało i zgadza. Najlepiej do śmierci. No i nie wiem, czy to był błąd, no bo jednak to był ten okres, kiedy też to chyba było niezbędne tak naprawdę, nie? Przejście przez to. Może te zakupy nie były tak bardzo niezbędne, ale wiesz, no znowu, jakby u nas, znaczy u nas w hobby to w ogóle jest, to jest najpiękniejsze w naszym hobby, że na wszystko znajdziesz wymówkę. Na wszystko. Nawet nie jedno. Ja myślę, że spokojnie znajdziesz 3, jak nie 7. Na każdą rzecz znajdziesz wymówek, nie? Więc tutaj wymówką jest na przykład to, że zawsze można praktycznie sprzedać grę i tam, wiesz, ostatecznie koszt całej transakcji i tej zagrania partii czy kilku partii będzie mniejszy niż tam, nie wiem, bilet do kina, tak? I to pewnie sporo. Natomiast co się zmieniło, tak, po czasie? Ja już nie patrzę w ogóle na, znaczy inaczej, jak widzę, że ktoś rekomenduje grę, że się nie ujara i tak dalej, to ja chcę się dowiedzieć, co konkretnie danego gracza w tej grze tak bardzo... tak, co się a bardzo graczowi ciężko to podoba i czasami dlaczego. wyciągnąć. No. Tak, jeżeli jest po prostu, wiesz, jest opis, wiesz, co robimy w tej grze i jakie to jest fajne, to dla mnie to jest bezwartościowe, bo ja rozumiem, Znaczy, że... trzeba to nie założyć, jest tak, że ktoś być może zagrał dopiero 10 gier, albo 15, albo to jest to druga jego gra, no i ma prawo Tak, albo się że- tym albo że- podniecać tytułem, no bo to dla niego albo jest że coś pisze- nowego. Albo że piszę to po pierwszej partii, która była super, a druga już będzie, o kurde, trochę taka sama, a trzecia, o kurde, ta gra cały czas wygląda tak samo, nie? I won. I nie wiem, czy wróci na przykład na forum i przeedytuje, tak? Część osób ma, to jest super na przykład, że wracają i nie boją się zmienić opinii, to czasami dosyć drastycznie i to wtedy to bardzo cenię, bo to właśnie pokazuje tą świadomość, też odwagę pewną, tak, taką cywilną, prawda, że no kurde, pomyliłem się, nie? No mi tutaj na przykład w kuluarach znany recenzent o Arrakis opowiadał po pierwszej partii, to był zachwycony, a przy drugiej załamał ręce i po prostu no i musiał się też uderzyć w pierś, mówi, że kurde, no, że tyle, konkretne takie rzeczy podał, to mu się nie podoba, to mu się nie podoba, no ale tutaj nazwisko Pandy zostaje anonimowe do wiedzy redakcji.
Właśnie. E, No, a co konkretnie i dlaczego? Bo jeżeli nie, no to mówię, to ja nie szukam złej woli. Ja nie twierdzę, że wiesz, że komuś zapłacono za tą recenzję, czy że ktoś, nie wiem, jest jakimś trollem, czy coś takiego, tylko że to jest dla mnie za mało. Nie? Tylko Że, tutaj dla mnie jest problem jeszcze wejdę z recenzją taki, że recenzja musi tak naprawdę opowiadać o, nie wiem, o grze w danym gatunku. Ona nie pokazuje tak jakby trochę tego doświadczenia tego gracza, że ona nie pokazuje gracza, który mówi o konkretach, co mu się nie podoba. Nie wiem, czy kurczę jestem w stanie to dobrze nazwać, określić, tylko musi tą grę przedstawić jak najbardziej obiektywnie, a obiektywnie te gry są bardzo dobre. Spełniają warunki tego, co mają robić. A to, że ja już mam wyśrubowany gust, że już mam bardzo określony ściśle gust, no to nawet się chyba nie powinno w recenzji zawierać, nie? To, co my robimy, to, co my omawiamy gry, nie? Kiedy my sobie w rozmowie o paksach, powiedzmy, rozmawiamy, to my mówimy no bardzo szczegółowe rzeczy. Wejście w pewne konkrety już z perspektywy ogranej osoby mogłoby wypaczyć taką recenzję. Zaburzyć i zniechęcić nawet wiele potencjalnych osób, które mogłyby zapróbować tej gry. Z tego, co rozumiem, to jakby rozdzielasz, że oddzielasz jakby recenzję, która powinna być możliwie obiektywna od opinii, która będzie bardzo subiektywna, tak? I po prostu, no mi się to bardzo podoba, bo to i tamto, albo tam średnio mi się podoba, albo nie podoba mi się, ale właśnie, bo to i tamto. Bo tu się możemy mylić, znaczy, bo to jest, chodzi mi o to, że dlatego recenzji lubię słuchać sobie, ale te kwestie, tak jak ja mam takie spojrzenie na gry, są tak indywidualne, że sam muszę spróbować, bo coś, co kogoś może irytować, nie podać mu się, mi bardzo podpasuje. Tak, to też prawda. I to ciężko to zamieścić w recenzji, nie? No bo to jest moje, widzi mi się często. Zgadzam się. Tak, i faktycznie to też jeszcze podchodzi pod ten kolejny punkt, nie? Że często, właśnie to jest fajnie, pasuje do tego brata bliźniaka z BGG, prawda, że ja w końcu zacząłem trafiać na gry, które mi się strasznie podobały, mimo że ci moi w cudzysłowie bracia bliźniacy na BGG-u oceniali je bardzo przeciętnie, albo w drugą stronę, oni się zachwycali, a te tytuły kompletnie po mnie spływały, tak, w sensie one były okej, ale w żadnym momencie mi, wiesz, nie zabiło jakoś szybciej serducho. I dlatego jakby się z tego wyleczyłem, nie? W sensie ja już w tej chwili to nie wyobrażam sobie, że mógłbym znaleźć gdzieś drugą osobę na świecie, która by miała, powiedzmy, nie wiem, w 70% na przykład te tytuły lubiła co ja. Nie oczekuję tego. Wręcz jest dla mnie naturalne, że ja mogę uwielbiać, nie wiem, grę o Tron karcianą i Netrunnera, a ktoś inny będzie nienawidził Netrunnera i uznawał to za bardzo przeciętną karciankę, a będzie też kochał grę o Tron na przykład. Tak jak widzimy, wiesz, ludzie zachwycają się jednocześnie food chainem i nie wiem, takim standardowym euro pozbawionym interakcji, nie? Gdzie nas trochę tak jakby te gry ukierunkowały już w inną stronę, a ktoś łączy te dwa światy i jest szczęśliwy, zadowolony i weź takiej osobie dorać grę, nie? Skoro ma tak rozległy gust, nie? Tak, to prawda. I to też w sumie to był jeden z moich takich błędów poznawczych. To pamiętam, jak żeśmy mniej więcej zaczynali chyba podcast robić, nie? To ja byłem taki oburzony, że kurczę, no jak można grać w Food Chaina, doceniać tę grę, naprawdę sporo w nią grać, rozumieć i równocześnie zachwycać się i praktycznie na tym samym poziomie oceniać na przykład to mi przyjdą na myśl nie dawaj żadnego tytułu, bo nas zjadą. Dam, Palladyni tam jakiegoś tam królestwa tego, wschodniego, zachodniego królestwa, ci Palladyni. Że jak tak w ogóle można, nie? Ale właśnie to też się tego nauczyłem, jak żeśmy zaczęli troszeczkę z naszymi słuchaczami rozmawiać, że no to jest naturalne zupełnie, nie? Że ja też nie wiem, lubię jakieś pospolite dania na przykład.
Lubię jakieś proste piosenki, na przykład popowe też, a nie tylko słucham nie wiadomo jak wysublimowanych rzeczy i że to jest okej, że no, każdy ma do tego prawo i ja nie mam prawa w ogóle jakby oczekiwać od kogoś, tak, że no jak to, no lubisz Food Chaina, to jak śmiesz w ogóle jeszcze tylko o jeden na przykład niższą ocenę, czy nawet taką samą ocenę wystawiać tym Palladynom. No masz jak najbardziej prawo, tak? Nic mi do tego. No, także tutaj kupowanie po tych rekomendacjach, tak, ale też właśnie jakby szukanie tej bratniej duszy, która wiesz, jak komuś się, że aha, dobra, jak Gradaniu się podoba ten tytuł, to mi na pewno też się będzie podobać, bo poprzednie 100 tytułów mi się też podobało, tak, a jak mi się nie podoba, to ten tytuł mi się nie będzie podobał, tak, czy właśnie jakiś brat bliźniak na BGG-u, nie, no, nie, możemy mieć rozbieżne, tak, zdania na temat części gier, na temat innych będziemy mieli podobne, na temat innych prawie identyczne. Dobra, dawaj swoje. Znaczy, no i tutaj mam taki problem z tym, że to są dwie rzeczy, które się wykluczają, bo jednym z większych problemów, które dotknęły mnie, jeśli chodzi o te hobby, jest sprzedaż kupno, czyli ograniczenie zakupów, a jednocześnie mówię, że żeby poznać grę, to trzeba samemu zagrać, nie? No i to jest taki zgrzyt. A takim już przykładem z życia wziętych, to dla mnie to jest Mistrzostwo Świata w moim przypadku, sprzedaż wiązana z kupnem. To znaczy, że mam jakąś grę, wystawiam ją na Allegro, powiedzmy za 200 zł, czyli już te 200 zł do mnie trafi, kupuję grę za te 200 zł, którego jeszcze nie dostałem. Ta gra się sprzedaje po 2 tygodniach, miesiącu. O, mam kolejne 200 zł. I kupuję kolejne. O kurczę, to już perpetuum mobile. No. Ale to powiem ci, no. jak o tym opowiadasz, to mi staje przed oczami kryzys 2008 roku. Piramida. Tak, piramida Ponciego, to przy tym jest po prostu pikuś. No ale mów dalej. Albo ta świadomość, ale jednak nie kupię tej gry. No ale dobra, ale w głowie pieniądze wydane. To trzeba jakąś inną. Ojej, ale nie, to jest najgorsze. To jest najgorsze, jak siedzisz nad jakąś grą, dumasz, kupić ją, nie kupisz. Pytasz tam jednego kolegi na forum, kupić, nie kupić. No kup. Drugiego pytasz, kupić czy nie? Nie kupuj. No i tam się wahasz, jeszcze coś, jeszcze sprawdzasz. No w końcu dochodzisz do tego wniosku, dobra, odpuszczę, niech tam ktoś inny kupi, nie? Irek, Piotrek kupi, nie? To zagramy sobie, albo jakaś tam będzie inna okazja, pewnie to zagramy, gdzieś tam się wkręcimy. Ale tak jak mówisz, nie? No ale dobra, no nie kupiłem tego, no to cyk. Oj, z tym błędem... Wtedy bierzesz, zamieniasz nawet nie siekierkę na kijek, tylko wirtualną siekierkę, wirtualny kijek. Jakiś taki... Jeszcze przed bitcoinami po prostu. Wirtualne pieniądze. No i to jest tutaj też wiąże się z tym łykanie obietnic, nie? Tego hype'u całego, który jest wokół gry, który sami stworzymy. Wyobrażenie, które urasta też do granic. Wyobrażenia, nie? Tych naszych marzeń, nie? Które już... Na których świetnie Kickstarter żeruje po prostu poprzez wizualizację figurek i tak dalej. Po prostu sprzedaje ci taką ładnie opakowaną obietnicę. Marketing i wydawca, więc no, dużym błędem, to się pokrywa z tym, co ty mówisz, to jest na przykład pogoń za nowościami i był taki okres niechęci poznawania klasyków, nie? No bo co oni tam wiedzieli 10 lat temu o tworzeniu gier, teraz to gry wiadomo już się rozwinęły, ewoluowały, więc warto gonić za tą nowością, żeby być na bieżąco, nie? Na przykład w dzisiejszych czasach model wydawniczy, czyli ten potencjalny odbiorca jest zupełnie inny i te gry są zupełnie inne niż te, które się wydawało te 10-15 lat temu. I wydaje mi się, że są gry, które przetrwały bardzo dobrze perspektywę czasu, chociażby Bus Splotera, które pokazują tak naprawdę kwintesencję tego hobby, czyli tej towarzyskości, tej interakcji, tej zabawy nad stołem, a niekoniecznie tylko jako obiekt po prostu do kolekcji. Tak, albo po prostu są takimi evergreenami, tak? Bo to też nie musi być od razu gra na noże, tak, z super interakcją i tak dalej, tylko po prostu są gry, które
świetnie się starzeją i takie, które nieco gorzej, nie? Zaczynają wychodzić po pewnym czasie pewne mankamenty. Więc to wydaje mi się, że może być taka przeciwwaga do tego FOMO, do tego zakupoholizmu. Znaleźć sobie takiego klasyka, zobaczyć, czym się ludzie zachwycali i być może to troszkę odwróci naszą uwagę od odświeżania wątku przedsprzedaż, nie? Więc to jest dla mnie taka lekcja. A drugą taką lekcją, jeśli chodzi o sprzedaż, zakup, no to jest teraz ten TTS jednak. Przekonałem się, nieraz tutaj oponowałem, jeśli chodzi o granie online, tylko TTS właśnie traktowany jako tester do gry. Świetne narzędzie po prostu, które imituje to, że rzeczywiście mamy komponenty, siedzimy nad stołem i to, no to myślę, że dobrze pokazuje, obdziera tę grę z obietnicy i pokazuje tak naprawdę, jak gra działa w praktyce, a nie w naszej wyobraźni po prostu. Tak, no wiadomo, tak, że to dalej jest na komputerze, prawda? Niby grafika jest trójwymiarowa i tak dalej, to te komponenty są jak najbardziej oddane, no ale to nie jest do końca to samo, co obcowanie, prawda, z prawdziwą grą na stole, no ale już jest tak blisko, prawie tak blisko, jak to tylko możliwe. Tam, nie wiem, może VR pewnie jeszcze jakiś by jeszcze odrobinę przybliżył. Tu bym ale jeszcze... No, a co byś wrzucił? Dobra. Nie, tutaj jeszcze bym wrzucił na przykład szukanie czegoś lepszego, to znaczy, że też nieraz rozmawialiśmy, powiedzmy, gramy w Root, a Root jest fajny, no to ja wiesz, kupię... poczekaj z tym, bo to się pojawi. Dobrze. Pojawi się. Dobra, to poczekajmy jeszcze sekundkę. Ale... No, bo jeszcze chcę skończyć, jeśli chodzi o takie porady, które mi na przykład dobrze się sprawdziły, to zamknięcie pewnej furtki. To znaczy, ja przynajmniej tak mam, że muszę gdzieś powiedzieć stop, koniec i już nie kupywać, bo jeśli powiedzmy kupię grę A, no to wtedy się otwiera furtka, to dlaczego nie B i C? Nie B, tak. Chodzi za mną, nie wiem, Rock Smoka Felda, nie? Świetny tytuł. Ja mówię, no dobrze, kupię Rock Smoka, no to teraz wchodzę, na naszą strefę, tam jest Indonezja, BAS, nowa 18, to dlaczego ich też nie łyknąć? Sam raz do darmowego koszyka. Tak jest, system ratalny działa. Więc niestety, ograniczenie konsumpcjonizmu jest w jakiś sposób bolesne, bo narzucamy sobie, hola, koniec. Po prostu, skupiam się na grach, które mam, które są świetne i już. Wyjątkowe. Dobra, ja jeszcze tylko wrócę jedną rzecz, bo tam mówiłeś o tej obietnicy, tak? O tym, że się daje nabrać, że takie są piękne wizualizacje na AKS-ach, że cały marketing. Ja tutaj chciałbym troszeczkę wziąć w obronę, chociaż myślę, że też się ze mną zgodzisz, no chyba, że nie. Że zresztą to ty nawet mówisz, że my chcemy być oszukiwani, że chcemy się dać wciągnąć, tak, w tą historię, w tą bajkę, chcemy się dać porwać temu. Natomiast problemem jest to, kiedy gra zupełnie nie dowodzi, tak, tych obietnic, które albo nam explicite wyłożyła, albo które my żeśmy sobie dopowiedzieli jeszcze dodatkowo, prawda, dowyobrazili. Więc z jednej strony potrzebujemy tego, nie? Bo jeżeli nie dostaniemy jakiejś ciekawej historii, jakiejś zapowiedzi, no to w ogóle nawet nikt na to nie spojrzy, nikt na to nawet nie splunie, prawda, na dany tytuł. No musi być jakaś zajawka. Teraz pytanie tylko, co stoi za tą zajawką. A z drugiej strony, dlaczego nie wyłączyć tego cholernego FOMO? Przecież jeśli coś jest dobre, no to się pojawi, ty często to powtarzasz, to się pojawi za rok, za pół roku w sklepach, to będzie. Tak. To nie zniknie. To, że będzie, nie wiem, nie będzie miało 4 więcej plastikowych figurek czy innych barierów, ale jeśli gra jest naprawdę dobra, no to nie oszukujmy się. Ktoś to wydaje, to jeszcze w polskiej wersji językowej. Dlaczego muszę być tym pierwszym testerem? Szczególnie, że widzimy, że te gry w pierwszych edycjach mają dużo błędów, jeszcze są dowożone jakieś poprawki w międzyczasie i tak dalej. Więc niech inni to potestują, a my poczytajmy trochę negatywnych komentarzy. Nie skupiajmy się tylko na tych cudownych komentarzach na BGG, które nam wciskają produkt, ale na chłodno postarajmy się też poczytać te złe komentarze. A to też jest ciekawe, bo w momencie, kiedy poczytamy sobie te negatywne komentarze, to przynajmniej wiemy też, jakich mankamentów się spodziewać. I też możemy sami się na to przygotować, tak? Nie będzie tego wstrząsu, plus ewentualnie uprzedzić pozostałych graczy przy stole i na przykład przygotować ich na to, że wiesz, że ta gra to wcale nie będzie gra o piratach, nie? Tylko to będzie gra o
miasteczku, które jest na nabrzeżu i tam czasami piraci przyjeżdżają, ale zasadniczo to my tam marchew uprawiamy, nie? I wiesz, nagle, wiesz, ludzie, jest zupełnie inaczej, jak ludzie przychodzą na grę o piratach i spodziewają się wielkiej przygody, a okazuje się, że to jest gra o sadzeniu marchwi, a jeżeli o tym właśnie zrobimy zbierzemy ten dossier, tak, zrobimy ten research, to jest szansa, że ten zawód, nie będzie takiego zawodu, tylko no, bardziej świadomie jakby podejdziemy. Ktoś do bardzo danego fajnie tytułu. kiedyś na forum napisał o zakupach na fali emocji. Kurde, przyszedł mi wyższy rachunek za telefon, za prąd czy coś, to jestem zdołowany, to przynajmniej sobie humor poprawię, kupię planszówkę. Kurde, dostałem premię, wow, no to zasłużyłem teraz na planszówkę, nie? Czyli zakupy na fali emocji to jest zły doradca. Emocje są złym doradcą, jeśli chodzi o zakup. Tak, to ja mam dwie rzeczy, czyli wyżeranie z lodówki po nocy i kupowanie gier po nocy właśnie. To jest dosłownie to samo, nie? Obydwie mi dają tego parę minut dosłownie kopa takiego pozytywnego. A później kacyk, nie? Dobra. Nie dzwonisz do Adama, ty weź wycofaj mi ten. Ojejku, dobra, no to leć teraz ty. Dobra, kolejny jakiś błąd, znaczy ja tutaj już właściwie nawet nie wiem jak ten błąd nazwać, nie, ale bo ja sobie napisałem od razu już rozwiązanie tego, mianowicie ja sobie napisałem czytanie między wierszami. Że nauczyłem się troszeczkę czytać, wiesz, nie twierdzę, że jestem jakiś nieomylny, broń Boże, czy że się nie daje na coś naciąć, nakręcić i tak dalej, to absolutnie nie, ale inaczej może, stałem się wyczulony na pewne frazy pojawiające się czy przy opisie gry, czy w recenzjach tej gry i takie czytanie między wierszami i takie słowa, które jak tylko widzę, to normalnie jakbym się poparzył. Od razu zamykam, wiesz, zakładkę w przeglądarce. To jest na przykład gra zen. Czyli wiesz, taka, że siedzisz i łączysz się ze światem. Nie? Gra X, Killer Y. Tak, mam to na przykład. Brass Killer na przykład. Jak coś jest czyimś killerem. Kolejna rzecz na przykład. Food Chain Magnate Light. Albo gra do piwa. Bardzo dobra gra, bardzo fajna gra, ale taka raczej do piwa. A. Ktoś ci daje lemoniadę, dolej jeszcze litr wody, będzie jak light. O, teraz jest dobra rzeczywiście. Nie czuć tych cytryn. O Jezus Maria. O Boże, kochany. Nie, ale to, dobra, to już nie chcę być złośliwy, nie? Ale z tym Chain Magnate Light to było coś pięknego. Netrunner było jeszcze, jak było? No czucie, że jak Netrunner, nie? Ale taki trochę inny. Tak, aha, to ten tytuł. Także wiesz, zawsze jak widzę tego typu zdania, to, znaczy mówię, na część tych zdań to od razu blokuję dany tytuł, wiesz, jak można się zasubskrybować na daną grę, to ja daję bloka, żebym, broń Boże, nie zapomniał, nie zapomniał i nie wdepnął drugi raz w to samo G, tylko właśnie nie sprawdzając, gdzieś mi umknie ta informacja. Dlaczego? No tak szybko, nie? Gra Zen to jest gra, w której nic się nie dzieje, jest zero emocji. Ja naprawdę, jak nie chcę mieć emocji, to siadam sobie, idę albo spać, albo patrzę sobie na ścianę. Gra do piwa to jest gra, w której nie masz żadnych decyzji. Ja tego nie szukam w grach planszowych. Jak nie chcę mieć decyzji, to idę z żoną pogadać. Brass Killer, tam nie wiem co tam, Splendor Killer i tak dalej, i tak dalej. Aha, czyli to jest klon zasadniczo, tak? Skopiowana gra, tylko jest nahypowane, tak, żeby to opchnąć, żeby to wcisnąć ludziom. Zobaczymy, sprawdzimy za rok, za 2, za 3, czy się obroni, nie? Zwłaszcza jeżeli to jest jakiś killer jakiegoś takiego evergreena, nie? W stylu Brass. No i wiesz, no kurczę, no uwielbiasz Brassa, dajmy na to, uwielbiasz Food Chain Magnata, tak, uwielbiasz grę o Tron karcianą LCG, no i dostajesz informację, że tu masz Brass Killera, tu masz grę o Tron Killera i tak dalej, no weź tego nie kliknij, weź tego nie sprawdź, nie, weź tego nie kup.
Jak No oni ciężko. śmieli w ogóle, nie? Z oburzeniem nawet sprawdzić. Kurde. No. Znaczy, można, ale wiesz, no chcesz to sprawdzić. Nie? Jeżeli jesteś fanem danej gry, to naprawdę ciężko jest się powstrzymać, ale mi się zapala gdzieś tam już lampeczka. Nie mówię, że jeszcze wiesz, nie zrobię akurat w tym przypadku, bo gra Zen to od razu won. Ale jak jest jakiś tam killer, no to jeszcze coś tam sobie pogrzebie, nie? Przynajmniej doczytam, bo z reguły no, ktoś już zagrał, się wypowie i napisze parę ciekawych zdań. Na ten food, a już jak jest light, jakaś gra light, to znowu to musiał być jakiś taki tytuł, który naprawdę dał mi się we znaki i uważam go za bardzo mocno przekombinowany, że mnie taka gra zainteresowała. Bo jeżeli nie, to prawdopodobnie to sobie po prostu popuczę. No znaczy, no ta lemoniada, tak, bez cytry. Bardziej zoptymalizowana lemoniada. Czyli no, ostrożniejsze czytanie, słuchanie recenzji po prostu. To też da się, z czasem się wyrabia ten taki właśnie filtr, który wyłapuje, co się kryje za słowami tych pochwał, nie, gier. Wyłapywanie tego takiego bullshitu, nie? Tego takiego marketingowego bullshitu, nie? Właśnie, tych takich catchphrase, że wiesz, że mają przykuć twoją uwagę. O, killer, brass killer. O, jak killer, to musi być mocne. Ja ci powiem o jednym moim takim błędzie planszówkowym, który dobrze opisuje taki rysunek memowy. Nie wiem, czy widziałeś takiego kolesia z rozłożonymi rękami animowanego, który stoi na krawędzi przepaści. I on jest tam dymek, że kończę z tym, rzucam się. On się rzuca w tą przepaść i ląduje zaraz na jeszcze większej półce. Zmiana hobby na inne. O kurwa, ile to mnie kosztowało pieniędzy. Masakra. W pewnym momencie stwierdziłem, że kończę z planszówkowym hobby i pójdę w akwarium słonowodne. Ja pierdzielę. Ty się jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników. Nie wiem, to się jakąś pożyczką nawet skończyło. Kurde, po prostu masakra. No, moja lekcja już z tego płynąca, jak już siedzisz w jednym bajorze, to już w nim siedź. Bo za niewiedzę się płaci dużo więcej. Doświadczenie, które zdobyłeś w danym hobby, naprawdę procentuje cię, chroni przed błędami zazwyczaj takimi podstawowego użytkownika nowego hobby. Także trzymam się już tego jednego hobby do końca. Zostaję przy tych planszówkach. No nie mów hop, nie? Żebym cię tam nie musiał ściągać z tej półki. No. Kurczę, no to jest ciekawe. Ja raczej starałem się zawsze unikać drogich hobby. Planszówki to chyba najdroższe jest zdecydowanie hobby, ale znowu, Każde no, hobby, zawsze można każde hobby w sprzedać, dzisiejszych czasach to się kosztuje pieniądze. Nawet chodzenie po górach, to zaraz się okaże, że kurczę, są fajne buty, że są fajne kijki, że jest mały taki gazowy ten palniczek, którego możesz kupić w lepszej tytanowej wersji. No wszędzie gdzieś się pcha ten marketing niestety. No. Nie, to się zgodzę, nie? No ale pytanie, jak jesteś odporny na tego typu rzeczy. Rozumiem, że są ludzie, którzy nie mogą, wiesz, wejść na żadną górę, jak nie mają najnowszych kijków, ale Ale to myślę, tak że jak sami nie powiedzieliśmy o planszówkowym hobby, że wchodzimy w to, jesteśmy zasypani taką górą gier, że no kurczę, no ciężko powiedzieć, no nie, ja sobie kupię w tym roku jedną grę. To prawda. Tak, nie, to tutaj to pełna zgoda. No. Okej, dobra. Że ta niewiedza właśnie nas, no, oni żerują tak jakby na naszej niewiedzy, nie? Że już ten zen i te inne hasła po 2 latach już nie przechodzą. Tak, ale właśnie, żeby nie było, że ja się nigdy nie naciąłem na któreś z tych Tak, my haseł. mówimy o swoich błędach, nie? Bo być może Tak, są ludzie, którzy mówią, oczywiście. nie, absolutnie to, co gadacie, to mnie nie dotyczy. No i tutaj prosimy o komentarz i zaczynający się od słów szanowny panie. To jest jedna rzecz, a druga to jestem ciekaw, jakie jeszcze inne ludzie mieli przypały. Tak jest. Dobra, to co, ja lecę dalej chyba? Tak. No. Dobra, ja mam tutaj taki lekki grzeszek, ale to też warto sobie wziąć do serca, bo wiesz co, ostatnio u nas na Discordzie była fajna była dyskusja i tam się pojawił chyba Space Empires 4X między innymi i tutaj chciałem wpisać sobie tematyka setting. Jaki jest problem z tematyką settingiem w grach planszowych?
Właśnie, bo ja przyszedłem do planszówek, może nie bezpośrednio z gier tych komputerowych, tak, bo ja miałem no, pewnie z dekadę albo lepiej nawet przerwę od gier komputerowych, no ale mimo wszystko jednak gdzieś tam kiedyś byłem graczem komputerowym. Jak przyszedłem do planszówek, to jednak wiesz, jak gra mówiła, że mamy jakąś tam space operę i będziemy walczyć, no to wiesz, to jednak spodziewałem się tych stateczków, tak, że będzie bziu, 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 tak, strzelanie się, walka, jakieś wielkie, kosmiczne w ogóle batalie na tysiące statków i tak A tu dalej. Wojt pal. Nie no, dobrze. Jak kupiłem, pamiętam, Warhammer Conquest, ja Warhammera tylko, wiesz, znałem gdzieś tam, znaczy no, hasło gdzieś mi się obiło, tak, o uszy. Widziałem, że to zawsze jakieś takie mega fajne figurki były. Wiem, ludzie też w sumie na osiedlu na przykład malowali. Pamiętałem, że to miliony złotych kosztowało. Ja na szczęście nigdy nie miałem łapek, tak, na tyle sprawnych, żeby się bawić w tego typu rzeczy. Natomiast jak kupiłem sobie ten Warhammer Conquest, to znowu też myślałem, że będą jakieś, wiesz, epickie starcia tych Marines kosmicznych z legionami, szwadronami, po prostu jakimiś tysięcznymi orków, a to wiesz, ja wystawię jedną kartę i koniec pieniędzy, nie? Drugiej już nie wystawię. Aha, no to ja przychodzę ci zestrzeliwuję tą kartę, no i co? No nic, wygrałem. Ale to jest też, to po czasie, nie? To teraz, ale to już naprawdę, już po ładnych kilku latach i bardzo dużej ilości grania dopiero do mnie dotarło, że to jest akurat siła i potęga gier planszowych i to jest olbrzymia przewaga według mnie nad grami komputerowymi. Ale to może kiedyś sobie, nie? Zrobimy taki temat, porównanie gier komputerowych i planszowych. Ale wracając, tematyka setting, to jest tak, albo to jest ściema, czyli na przykład gry euro. Naprawdę, no to tutaj jakby lista, wyliczanie gier, gdzie tematyka jest albo zupełnie, kompletnie oderwana, bo gra jest zupełnie abstrakcyjną, tak, zbiorem jakichś mechanik, albo jest jakaś jedna tylko mechanika, która tam ma troszeczkę tematycznie sens w danej grze, a cała reszta, tak, znowu jest tą abstrakcją, to lista praktycznie nie ma końca. Ale to jest jeszcze, znaczy nie, to nie jest okej, ale no ale tak jakby nauczyłem się, tak, tego, że tematyka setting to jest ściema. Albo jest drugi jeszcze case, gdzie ta tematyka i setting jest faktycznie prawdziwe, ale gra okazuje się nudna jak flaki z olejem. I tutaj pierwszy przykład to mi przychodzą wargamy na przykład, czyli w wargamach faktycznie mamy jakiś konflikt, jakąś, nie wiem, bitwę pojedynczą, czy jakaś większa skala. Faktycznie czasami mamy dosłownie setki czy tysiące jednostek na tej planszy, ale jest to potwornie nudne i niegrywalne po prostu, przynajmniej dla mnie. Tak? No tak, ale my też jesteśmy trochę skrzywieni przez gry planszowe, takie współczesne, nie? A wargamy to zazwyczaj są te gry z poprzedniej epoki, gdzie rzeczywiście tych żetonów było multum i czasu na przeczytanie kilkuset stronicowych instrukcji było więcej. I ludzie grali jedną partię przez 3 kwartały na przykład, nie? Się spotykali tam raz w tygodniu i grali przez całą noc. I oni potrafili się jarać tym, wiesz, ruchem, no tutaj z lewej flanki, jak mnie zaszedłeś, to po prostu gorąco, nie? Aż to, że trwało to 3 dni. Ale jakie emocje przez te 3 dni były. Także, no tak, ale ja nie mogę sobie na to pozwolić i za długo, wiesz, my też żyjemy w takich czasach, nie, że teraz wszystko jest za długie, nie? Wszystko powinno być krótsze, bo pada napięcie, więc może to też jest trochę problem naszych czasów, ale mimo wszystko, nie? Niektóre rzeczy naprawdę są po prostu za długie i można by było zrobić je ciekawie i nieco krócej, tak? Może nie skracając wszystko do jednego tweeta, ale gdzieś tam troszeczkę jeszcze dopracować. No i właśnie mówię, takie przykłady gier, gdzie setting się zgadza, tematyka się zgadza, tak właśnie wargame, ta Space Opera na przykład, ten Space Empires 4X mi przychodzi do głowy, który w sumie też jest wargame'em, tylko tyle, że na planszy, która jest kosmosem, bo tak naprawdę można by to spokojnie zrobić z czołgami, wiesz, na terenie, który by był jeszcze ciekawszy, tak, bo na przykład by miał, wiesz, jakiś modyfikator do terenu, jakieś rzeki i tak dalej. Że ciekawszy, no inny trochę by był, ale teren byłby ciekawszy niż po prostu pustka, tak, w kosmosie.
Nawet handel śródziemnomorski, naprawdę jest tyle gier, zwłaszcza tych euro, takich już troszeczkę starszych, oldschoolowych, o handlowaniu w basenie Morza Śródziemnego, gdzie naprawdę poza tam jakąś jedną rzeczą, jedną mechaniką, cała reszta jest zupełnie doklejona. No i znowu, czy to jest problem, czy nie, to zależy. Ja pamiętam, jak wchodziłem do tego grania, no to jednak gry komputerowe, jak mówiły, że to jest gra o walce orków z rycerzami, to miałeś walkę o orków z rycerzami na śmierć i życie, prawda? Jak miałeś, że jesteś Marine, który walczy z demonami i walczy o przeżycie i ich morduje, Rzeczywiście, tam tak było, tematyka no, była tak jakby główną, ta oś fabularna była główną bazą do tej rozrywki. Tak, także już nie wspomnę o tych tytułach, tak, w stylu, Boże, jak się nazywał ten gniot od CG, ten co Quake właśnie na planszy. Jak to się nazywało? Jezu, Ojejku. z pamięci. Też na to kiedyś plułem, ale dobra, Czeska z czeskiej stajni, ta gierka, no. Ale też nie pamiętam tytułu. Dobra. No ja tutaj wrzucę temat pokrewny tak naprawdę sprzedażowy i tak temu tematowi sprzedażowemu, mianowicie ogrywanie, zaliczanie, czyli skakanie po tytułach, żeby zaliczyć ich najwięcej. Był taki etap, że gry trochę były takim escape roomem, czyli kolejna zagadka do rozwiązania, następna, doświadczanie tylko nowych takich intelektualnych, że tak powiem, wyzwań. To oczywiście jest też dużo osób szuka tego, ale właśnie to, co wspominałem pół żartem na początku o naszych kontaktach, no to właśnie odkrycie, że interakcja pokazuje piękno tak naprawdę gry, że gra jest tylko platformą, tym zestawem narzędzi do odkrywania moich możliwości i które się tak jakby podczas rywalizacji dopiero w pełni aktywują, że te ryzyko, zagrożenie, ta stawka, jak tego nie nazwiesz, wyzwala w tobie taki potencjał po prostu, nie? Fajny. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to dramatycznie po prostu zwiększa regrywalność. To wiesz, jako przykład mogę wziąć ten kodeks, prawda? Ty cały czas grasz tymi czarnymi, no i za każdym razem decyzje, które ty podejmujesz, to sprawiają, że wiesz, że moja gra staje do góry nogami, tak? I to już Tak, no bo tyle razy stanęła do góry nogami, że wiesz, ja już nie wiem, gdzie jest podłoga, gdzie sufit. do takiego escape rooma ile razy pójdziesz do tego samego? No, nauczysz się szybciej rozwiązywać te zagadki i możesz pobijać czasy, nie? No ale jeśli wiesz, że tam za ścianą jest psychol, który zaraz wyjdzie, no to wtedy już zabawa jest ciekawsza. Takim Tak. escape roomie. Więc ten błąd taki... A jeszcze tym psycholem był kolega, który już na ciebie tutaj plan od 10 lat Przygotował. szykował. Więc czy da się tego uniknąć, tego ogrywania non-stop? No pewnie na tym początkowym etapie pewnie nie. Muszę zapamiętać, żeby nie zostawać z tobą na osobności, żeby zawsze jeszcze ktoś był. Ale myślę, że warto sobie uświadomić taką smutną prawdę, że posiadanie nawet wszystkich gier świata niczego nie zmieni. Czyli te zaliczenie, pogranie we wszystkie gry świata, no niczego nie zmieni, bo te genialne gry tak naprawdę dają nam satysfakcję, kiedy je już choć trochę ogramy, nie? Że to nie są, że te gry, które po kilku partiach dochodzisz do ściany, że mówisz, no widziałem wszystko, no teraz się powiedzmy bardziej szybciej optymalizuje, to nie są ciekawe gry, a niestety no wychodzi ich coraz więcej, bo wiedzą, że ludzie chcą cały czas ogrywać nowe i ten rynek w ten sposób się kręci, więc... Tak, to wygląda jak właśnie przy grach komputerowych, nie? Przychodzisz grę, zagrasz parę partii i następna, nie? Albo sprzedajesz stary tytuł, albo on tam gdzieś leży i za rok, za dwa tam sobie jeszcze jedną partię odpalisz, później znowu za rok, za dwa. Wiesz co, ja śmiesznie, bo my żeśmy nie ustalali tych punktów. Ja też mam taki punkcik gry na 1 lub 0 partii. Mhm. I tu znowu mam jakby dwie podkategorie. Pierwsza to są wszelkiego rodzaju legacy, escape roomy, paragrafówki i tak dalej. I one są przynajmniej uczciwe, bo one mówią wprost, słuchaj, to jest gra na jeden raz, przejdziesz sobie i tyle. Tam część jeszcze jest taka, że później można w to grać, nie? Bo teraz już i takie wychodzą te legacy na przykład. Ale druga podkategoria i to są gry, którymi ja gardzę. To są gry, gdzie niby coś się zmienia.
niby za każdym razem, wiesz, jest trochę inny setup, trochę inna sytuacja, niby są jakieś z reguły takie bardziej drugorzędne decyzje, ale zasadniczo to my gramy cały czas to samo. A w ogóle to jeszcze ta gra tak naprawdę po tej pierwszej czy drugiej partii to jest samograj, czyli prawdopodobnie ma jakąś dominującą strategię, tak, wygrywającą, nazwijmy to w cudzysłowie, dominującą. I ona bardzo szybko staje się taką grą, która tak naprawdę pykasz sobie z jednym okiem, które jest pół przymknięte tak naprawdę, bo ona już nie wyzwala w tobie specjalnie emocji. Nie? Tak jak powiedziałeś, masz już rozwiązany ten puzzle z grubsza. Ja nie mówię, że wiesz, że tu już znasz serię 15 ruchów wygrywającą tą grę na pewno, ale mniej więcej wiesz, co robić tam, wiesz, raz na 4 rundy jest, no to teraz muszę się zastanowić, nie? Czy to, czy tamto wybrać. Czyli takie gry puzzle, nie? Gdzie, bo wiesz, jakby za każdym razem, kiedy designer tworzy grę, to on walczy z tym solvability, czyli z rozwiązywalnością gry, bo każda gra jest tak naprawdę rozwiązywalna. Te gry, które mają element losowy, są powiedzmy nie są w pełni tak rozwiązywalne, ale znaczy tam bardziej na prawdopodobieństwach, tak, to się szacuje. No ale chodzi o to, żeby właśnie żeby doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie naprawdę do praktycznie samego końca gry ludzki umysł nie jest w stanie tak rozwiązać tego. Natomiast jeżeli ty właśnie już po 2-3 partiach twój mózg znajduje te paterny i widzi po prostu, tak, gdzie są najbardziej optymalne ruchy, jak trzeba w tą grę grać, tak, jak w tą grę się gra, no to jest smutne, tak. Takim no bo to jest patologiczne dla mnie gry, tak, takie gry na szynach, ale drugą taką kategorię, której też za bardzo nie szanuję, to są gry, gdzie jest właśnie kilka strategii, tak, gdzie masz, nie wiem, 5-6 strategii i gra się kończy. No i niestety ja z większością gier euro, nie ze wszystkimi oczywiście, ale z wieloma grami euro miałem ten problem, że zagrałem, wiesz, raz, zagrałem drugi raz optymalnie, trzeci raz zmieniłem sobie strategię, czwarty raz zmieniłem sobie strategię, jeszcze tam 2-3 partie zagrałem i już później nawet nie widziałem specjalnie, co ja jeszcze mógłbym w tej grze, wiesz, jak mógłbym się bawić tą grą, jak mógłbym coś zmienić, nie? Mogę zagrać odrobinkę, tylko bardziej efektywnie. Tak, mechanizmy tak jakby pilnowały, żeby żaden gracz nie przegiął w żadną stronę, żeby balans gry nie został złamany, nie? A właśnie te gry, które pozwalają na ten złamanie balansu, są tak naprawdę najciekawsze dla nas. Kurczę, no musiałbym się zastanowić, nie? Czy to aż do tego stopnia tak jest, nie? No być może, nie wiem, teraz nie mam to jest głowy, to, o czym mówiłem, że masz poczucie zagrożenia, że wiesz, że możesz z gry odpaść albo zostać po prostu przeorany. I to daje to właśnie te poczucie zagrożenia, to, że się spinasz, że ci zależy, że jest ta stawka, o którą grasz, nie? Tak jak w kodeksie. Masz świadomość, że wybór złej karty może ci rozwalić partię. Nie każdy to lubi, dużo osób tego nie lubi, ale no grałem w tym Black Wars, Rose Wars i tak dalej, to tam nie miałem tego poczucia, no, czy w Pagana, tam no, były karty po prostu w zasadzie no +2, +3, okej. Na przykład Black Rose Wars jest taka jedna szkoła magii, która jest najpotężniejsza, nie? Żeby skubnąć czar z tej szkoły, no to trzeba pójść na specjalne miejsce, czyli no tylko jedna się osoba na rundę powiedzmy tam dostanie, złożyć w ofierze 3 swoje karty i dostajesz jedną fajną kartę. A co gdyby każdy z graczy dostał talię właśnie takich wywalonych kart, nie? Jak tam by firebole latały. I kodeks to właśnie robi, więc ja bym zachęcał właśnie ludzi, którzy lubią te takie bezpieczne gry i tak dalej, żeby zagrali właśnie w grę, która możecie zmieść, gdzie przeciwnik możecie zmieść. I to jest naprawdę fajne. To jest bardzo takie, no, angażujące po prostu. Tak, tylko wiesz to, bo znaczy to poniekąd pewnie wynika też z tego, znaczy to, o czym ty mówisz, tak, czyli to poczucie zagrożenia, no i ogólnie napięcie, tak, takie przyjemne napięcie, tak, nad stołem, że kurczę, no jesteś dobrej myśli, ale boisz się, że może też coś złego się stać, tak, ale ściskasz kciuki, no uda się, tak. Natomiast mi chodzi właśnie o to, że taki case, że gramy w ten kodeks, no i dobra, no boisz się, co ja ci zrobię, ale ty zawsze grasz to samo, bo po prostu masz najbardziej optymalną jakąś ścieżkę, nie? Najbardziej się zawsze opłaca najpierw tego stwora wyłożyć, później tego, tutaj zapłacić tyle pieniędzy, tyle sobie zostawić i tak dalej, nie? To bardziej mi o to chodzi, tak, czyli
Też No gra z dominującą strategią. trzeba tak. chcieć wyjść ze strefy komfortu i próbować różne rzeczy. Ja mam z tym problem, bo tak jak zauważ, jak gramy w LCG, ja cały czas bym grał jedną stroną, jedną talią, nie? Mhm. A na przykład no, to jak przestałem grać runnerami i zacząłem grać korporacją, strasznie zmieniło mój odbiór tej gry, nie? Na plus. Tylko to właśnie takie, u mnie jest ten gracz, ta euro dziewczynka siedzi i po prostu trzyma się palcami, zębami, żeby po prostu być w tym poczuciu bezpieczeństwa cały czas, a wychodzenie poza to jest najciekawsze właśnie. Okej, ale też ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dzięki temu, że grasz na przykład dajmy na to jednym deckiem, tak? Gramy czy jakoś tam jedną postacią w jakimś na przykład LCG-u, czy w jakiejś tam grze konfrontacyjnej, a na przykład ja zmieniam swoją, to też możemy fajnie zobaczyć, nie? Na przykład, czy właśnie ta twoja postać, ta twoja frakcja nie ma jakiejś dominującej strategii, że wiesz, nieważne co się dzieje, wywalone mam, czy ty grasz, wiesz, szybkim i zwinnym, czy wolnym i silnym. Ja gram zawsze to samo, bo mam po prostu najbardziej optymalny układ ruchów i wtedy według mnie to jest ten problem, że jest dominująca strategia, bo grasz de facto dalej grę solo. Nie? Ty grasz zawsze Tak. to samo. Mimo, że ja, wiesz, mogę ci przywalić, mogę ci coś rozwalić, wiesz, szybko postacią cię 2 razy kopnę szybko w To policzek jestem w stanie to zaabsorbować i dalej toczyć Tak. swoją grę. i to wtedy jest problem gry. A Mhm. druga jeszcze rzecz jest taka, że nawet w ramach jednej frakcji, nie, czy jednego deku, jak grasz, to też fajnie jest zobaczyć, czy te partie będą różne, nawet jeżeli na przykład gramy cały czas z tymi samymi, nie? Bo na przykład będzie inny dociąg kart, bo samemu, na przykład tak jak w Kodeksie, w którym jest minimalna losowość, na przykład zdecydujesz, że chcesz sobie zagrać inną strategię, bo po prostu chcesz spróbować czegoś innego, prawda? Czy czujesz, że akurat w tej sytuacji jakby pociągnięcie, tak? Pchnięcie gry w innym kierunku da ci przewagę. Więc wiesz, to też ma swoją wartość, nie? Jakby właśnie masterowanie na przykład jednej tylko tej postaci, No jednej frakcji. Ale i tak musi dalej. być to w oparciu o poznanie też drugiej strony. No, na pewno warto, nie? Jeżeli chcesz wchodzić na wyższy poziom, to raczej wydaje mi się to niezbędne, nie? Bo pewne rzeczy możesz rozumieć teoretycznie, ale dopóki ich nie doświadczysz bezpośrednio, to nie odczujesz, jaką one tak naprawdę mają wagę, nie? Mhm. Znaczy będzie to na pewno trudniejsze, czy wręcz może niemożliwe. Dobra. To jest ten kolejny punkt. To jest ten co proponuje cię, żebyś wstrzymał te swoje konie. Czyli taki case, że zagraliśmy jakąś grę, super, wszyscy się bawili, wszyscy cmoktaliśmy nad stołem, po prostu zachwyceni byliśmy. I co? Wracamy do domu i szukamy dodatku do tej gry, albo innej, ale podobnej gry, bo może Będzie jeszcze jednak lepsza. Tutaj Jeszcze cmokali lepsza, tak, 2 jeszcze razy, lepsza. a Będzie jak to ja jajo kupię, ostatnie. to będą cmokać 3 razy. 3 razy, dokładnie. I wiesz co? Kurczę, nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś takiego miałem już teraz, ale kiedyś to było nagminne. To było autentycznie nagminne. Mimo, że grałem w gry, które naprawdę mi się podobały, nie? To od razu leciałem szukać już jakiejś następnej, kolejnej gry. I wiesz co? A teraz mam coś takiego, że jak zagram w jakąś grę i ona mi się naprawdę wydaje wow, to ja od razu chcę zagrać w nią rewanż. Przecież ja w ogóle nie myślę o czymś innym, tylko chcę, i to nie ma tak naprawdę znaczenia, czy to była, wiesz, 3,5 godzinna partia właśnie w jakiegoś Bertrapa, czy w Roads and Boatsy, czy coś takiego i wiesz, i fizycznie mogę być już zmęczony, trochę śpiący, to i tak chcę zagrać rewanż, bo chcę od razu sprawdzić, wiesz, coś innego. Nawet na tej samej mapie, tymi samymi jednostkami, nie wiem, tymi samymi kartami i tak dalej, chcę sprawdzić, wiesz, a jakbym zrobił tak inaczej, to co by się zdało, nie? A jakbyś ty zagrał troszeczkę inaczej, prawda? Bo często sobie dyskutujemy też po partii, prawda, jaki tam Co jakiś zagrało, moment co nie. przełomowy, że tak, co zagrało, jakie błędy, co właśnie mega się sprawdziło i tak dalej. I wiesz, jak mi się gra podoba, to od razu chcę zagrać ten rewanż, a potem chcę od razu następny i jeszcze jeden i w kółko, nie? Chcę zagrać. Teraz mam w tą stronę. Jeżeli mi się oczywiście gra bardzo podoba. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio, no nie, musiałbym naprawdę się zastanowić, kiedy ostatni raz miałem coś takiego, ten odruch szukania kolejnej gry do kolekcji. Także nie wiem, coś mi się może przestawiło, nie, z automatu już.
Tak, tu się też, też często pojawił się taki problem braku cierpliwości, czy zbyt szybkiej, przynajmniej tak miałem, zbyt szybkiej oceny po jednej partii. No, gra odhaczona, oceniona, dobra, lecimy dalej, nie? I to też jest spory Ale błąd. widzisz, nie? Jeżeli ona nie wzbudziła emocji, to być może tam nie ma dużo więcej, nie? Przynajmniej dla nas, tak? Bo wiesz, komuś innemu może się, dla kogoś innego to może być gra na całe życie, tak? Już tutaj. Więc wiesz, czasami też niektórych gier nie warto, nie? Po prostu katować, tak? Można spokojnie w trakcie pierwszej partii puścić na bazar. Podobno takie rzeczy też się zdarzają. Nawet w tym roku. Dobra, leć dalej. Dobra. Kolejny punkt, on jest króciutki, ale to jest niesamowite. To w ogóle był pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, jak żeśmy Temat odcinka omawiali. ten temat gdzieś tam, tak. To jest kupowanie gier, znaczy inaczej, w ogóle kupowanie gier na najróżniejsze okazje, ale hitem u mnie to jest kupowanie gier dla dzieci, co samo w sobie może nie byłoby złe, prawda? No bo tam czasami dzieciom można jakiś prezent, no gry nie są takie najgorsze, jednak gdzieś tam z reguły dobre praktyki, że tak powiem, wzmacniają, a coś trzeba przeliczyć, coś trzeba zapamiętać, prawda, coś trzeba zaplanować. Tylko że ja kupowałem dosłownie noworodkom gry dla dzieci w wieku szkolnym, czyli takie dla 10-12-latków. I znowu, no tam jakbym kupił tak jedną grę, dwie, no to no okej, no zdarzyło się. Ale ja hurtowo. Też tam byłem, tak. Memoir 44, chyba jak Tymek miał 2 lata, kupiłem. No bo przecież on się reklamuje jako taki, wiesz, jak siedzi przy planszy ojciec ze swoim synem, przestawiają z żołnierzyki, mówi, to jestem ja, kurwa, to jestem ja za 10 lat. I to on jest. I co? I kurwa, dziś nie mam tej gry. Ja kupiłem, poczekaj, najbardziej mi zapadło w grę, Boże, o Pandzie taka gra była, coś takiego, bardzo ładna. Nie, Pandante, Boże. Jak? Nie Pandante. No wiem, te pędy bambusa tam się zbierało. No. To Kaido. Takenoko. Takenoko. No. Takenoko. Tak, Takenoko. Zresztą bardzo ładna gra, nie? Nie wykluczam, że ja jej nie kupię. Tylko, że jak dziecko będzie miało, to nie wiem, 6-8 lat czy coś takiego, bo na razie to mi się pobawiło. Są też fajne komponenciki, także to jest spoko. I wiesz, z tym memuarem to też nie było takie zupełnie głupie, bo według mnie dzieciaki straszliwie kupują gry wzrokiem, tak? Komponenty, wygląd. Jednak one mają jeszcze silniej to, co my, tak? Czyli ty jak słyszysz informacje, tak, o tym, że tu wiesz, będziesz budował imperium, tutaj ekonomię, będziesz musiał rozkręcić, prawda, wojsko, wystawić armię, ale też zadbać o kulturę i dobro mieszkańców. No to oni, wiesz, oni widzą tylko jeden obrazek, jeden czołg i wiesz, i już widzą oczami wyobraźni 15 tak epickich bitew, które by ci się nigdy nie przyśniły, więc to jest spoko, no ale pytanie, czy już 2-latek da radę, tak? A tu mnie natchnąłeś do jednej rzeczy, o której zapomniałem, a który jest poważnym błędem, który na szczęście już chyba mnie nie dotyczy, to mianowicie zdjęcie z ołtarzyka gier. Przesadne dbanie w moim przypadku. Wiesz, tylko żeby dziecko nie zachlapało, tylko żeby nie zagięło rogu. No ja rozumiem, że to są drogie rzeczy, ale łatwo też popaść w natręctwa i te gry przestają być grami do grania, a stają się takimi właśnie elementami. Eksponatami. Tak, eksponatami, ołtarzykami po prostu, gdzie wiesz, no chuchamy, dmuchamy. Ja w ogóle teraz o gry nie dbam, nie koszulkuję, chyba że jest to konieczne z jakiegoś tam powodu, ale wyszedłem z założenia, że mają się zużywać, ma być widać, że były po prostu używane i to mi się wtedy podoba, kiedy widać, że ta gra po prostu już niejedno przeszła. Tak, nie, koszulkowanie to też można by oddzielny pewnie nagrać program o koszulkowaniu i ile ja gier zakoszulkowałem, w które później zagrałem jedną partię. Czyli ile godzin spędziłem, tak, bawiąc się, ale wiesz co, jeszcze znaczy co do dbania o gry, to ja powiem takie, bo ja mam małe dzieci i one teraz strasznie, znaczy 2-latek zwłaszcza, nie, strasznie demoluje zabawki i tak dalej i to mnie denerwuje na przykład. No nie? tak, Więc tak, ale to nie jest... Mają gry dla dzieci, które już poszły na przemiał, że tak powiem i dogorywają po prostu już szczątki tych gier. Ale nie. W sensie to już jakby zgadzam się, że ja już też nie koszulkuję gier i tak dalej,
Po prostu zużyją się karty, to super. Nie? To przynajmniej ta gra zarobiła, że tak, zwróciła się. O. Jak najbardziej się zwróciła i to z nawiązką. Natomiast nie, dzieciakom tak nie daje do... Tak, no bo jest to jeszcze za mało. nie no, to oczywiste, bo to po prostu od razu jest taki mały Do demolki. dzieciak zniszczył, ale łatwo tutaj popaść też w jakiś taki natręctwo. Dobra, to mów jeszcze, co tam ci zostało. Tak, to się zgadzam. Dobra, i ostatni punkcik. Wiesz co, trochę o tym napomknąłem, ale nierealistyczne oczekiwania wobec innych ludzi. Ja Nie bardzo wobec gry, długo- tylko wobec ludzi. Wobec ludzi, tak, wobec Okay. ludzi, współgraczy w sensie Mhm. moich. Ja bardzo długo jakoś tak żyłem w swojej głowie i oczekiwałem, że inni będą mieli może nie identyczny, ale bardzo podobny gust do mojego, że będę w stanie zarazić ich, że jak im pokażę jakąś grę, która mi się strasznie podoba, no to im się co najmniej bardzo spodoba. Wiesz, często tak się stawało, tak, że Że udawało zarażałeś się, tym. Mhm. tak, zarazić tą grą, ale nie zawsze, nie? I wtedy byłem taki, ale jak to? Jak to w ogóle możliwe? Nie? Jak do tego doszło? Mhm. Druga rzecz, że na przykład ludzie będą mieli takie jak ja zacięcie do katowania pojedynczych Dwie tytułów. kawy mu zrobiłem. Ciastka nawet dostał. No on wychodzi, że no spoko, no. Ale to może coś innego. Spoko, za ale tydzień. w przyszłym tygodniu to mam fajną grę kupiłem, to bym przyniósł i widzę jaki jest podjarany, jak mówi o tej nowej grze, jak odchodził od mojej, no. Jeden z błędów, którego warto się wyleczyć, to nie pytajcie współgraczy, no i jak, fajna ta gra? Zawsze skłamią. No tak, no bo to ciężko komuś złamać serce, nie? Nie, no No, spoko, a to- ile kosztowała? Aha. Drugie na przykład oczekiwanie to mówię, że ludzie będą mieli takie zacięcie jak ja do katowania pojedynczych tytułów, nie? Mhm. U mnie wiele gier się przewinęło, na których miałem kompletnego hopla i wiesz, chciałem grać, a właśnie często było tak, że zagraliśmy i od razu było, o to może następnym razem zagrajmy w to, nie? Fajna gra, zagrajmy następnym razem w to. Tak, a jeszcze w to, i jeszcze w to i już wiesz, już jest kolejka 7 tytułów następnych do poznania. Ja tak wiesz, tak myślę sobie, kurde, co tu się dzieje, nie? No, byłeś jak pierwszą taka osobą, która nauczyła mnie grania w tą samą grę, Tak. partia po partii. Nigdy nie mogłem się zmobilizować, żeby zagrać w tę samą grę. Wiesz, kończymy i gram to, o czym mówiłeś, nie? A to jest fajne, kiedy siadasz i grasz na świeży umysł z tymi doświadczeniami, które przed chwilą miałeś. Zagrać sobie jeszcze raz. To jest bardzo, bardzo takie kształcące, jeśli chodzi o poznanie tej gry. Tak, znaczy no wiadomo, nie każda gra na to pozwala, nie? Przede wszystkim czasowo, Tak, tak? tak. Ale właśnie coraz więcej takich tytułów mimo wszystko jednak mamy, nie? Gdzie można spokojnie zagrać 2 czy nawet więcej partyjek pod rząd. Kolejne moje oczekiwanie wobec innych ludzi to było to właśnie, że będą zachwyceni kolejnymi moimi zakupami. Mało tego, że oni sami nic nie będą proponować, a w najgorszym razie, jeżeli coś zaproponują, to będą, wiesz, tytuły z listy tych moich najbardziej ukochanych. Nie? Czyli no po prostu, wiesz, moje kloniki tak naprawdę. Kolejna rzecz, której też nie mieściła mi się w głowie w ogóle, nie? Czyli, że na przykład gramy w jakąś grę z dużą interakcją. Niech to będą 18, albo niech to będą Cube Railsy, tak, na przykład Chicago Express, to jest taki skrajny przykład, ale wiesz, wszelkiego rodzaju area control, że gramy w 3 lub więcej graczy i że wszyscy przy stole będą podejmować absolutnie optymalne decyzje. Nasza partia w to, legendarna partia w Indonezję? Nie w Indonezję. W Indonezję też w sumie, nie? Ale najbardziej legendarna w Marię. W Marię, gdzie tam jakby ten balans jest tak rozchwiany, że gracze muszą naprawdę stanąć na głowie, jeden na głowie, drugi na rękach. Jakby się po prostu projektant pomylił i źle zrobił grę. No. Znaczy, były takie oskarżenia. Jakby zrobił, prawda? Że jest kompletnie rozbalansowana i to gracze muszą, no i co? No a gracze są graczami, są ludźmi, tak? Popełniają błędy, mają swoje zaślepieni są, tak, pewnymi rzeczami, tak, gdzieś są zapatrzeni w jednym kierunku, patrzą i zapominają o całym Bożym świecie. No i znowu, to jest bardzo, Maria, tak, jest bardzo długą grą.
wymagającą właśnie ogrywania w stałym składzie i tak dalej, więc no niestety, tak, to w ogóle gra... O, to jest na przykład przykład według mnie gry, która no zupełnie jest nie na dzisiejsze czasy, nie? Chyba że masz właśnie grupę hardkorów, tak, którzy będą to ogrywać. No powiedzmy, że tyle, tak, z takich nierealistycznych oczekiwań wobec innych ludzi, nie? Ale wiesz, że oczekiwałem, że po prostu ludzie zasadniczo myślą tak jak ja, że każdy, albo prawie identycznie myśli tak jak ja. No nie. My się czasami ze sobą zgadzamy, ale dużo częściej się jednak gdzieś różnimy. Różnimy. Co jest spoko, nie? No ale trzeba to zaakceptować po prostu i gdzieś jakoś... Znaczy, na szczęście jest tak, w naszym małym półświadku udało się właśnie na szczęście stworzyć gdzieś taką bazę gier, do której wszyscy chętnie siadamy, nie? Tak. Także tyle ode mnie błędów. No dobra, więcej błędów nie pamiętamy, za wszystkie serdecznie żałujemy i czekamy na wasze tutaj spowiedzi, jak u was wyglądała ta przygoda z tym hobbym, który bardziej czasami przypominał nauk, czy grupę uzależnieniową. Ale no kurczę, jest w tym dużo piękna i pasji też i to myślę, że wynagradza nam te gorsze momenty. Nie ma jeszcze akcyzy na gry planszowe, więc mi jest najgorzej. Nie ma informacji, że na pudełku, że gry planszowe przyczyniają się do impotencji i zwiększonej ilości rozwodów, więc możemy grać spokojnie. Dobra, dzięki serdecznie za tym, którzy dotrwali do końca. No i tutaj przede wszystkim chcę podziękować za ten okrągły 1000 na kanale, bo to ja to biorę to na karp tego zainteresowania grami bardziej niż naszymi głosami, że jest tyle osób wokół tych gier, które niekoniecznie są modne i sprzedają się w milionach egzemplarzy, ale mają w sobie coś, co nas wszystkich przyciąga, tak jak PAX, Splotery czy 18. Gry, które no, wymagają tego ogrywania, wymagają skupienia i odkrywania i to jest ich piękno i widać, że gdzieś tam ten mały odsetek ludzi, którzy siedzą w tym hobby, też się tym interesuje, także dziękujemy serdecznie za tak jest, dziękujemy. Piszcie też komcie, bo mówię, ja jestem bardzo ciekaw, jakie wy popełnialiście błędy i to bez względu na to, jak długo w hobby jesteście, nie? Bo też jestem na przykład ciekaw, już pewnie o milionie rzeczy zapomniałem, nie? Które gdzieś tam się przewinęły, jak byłem, wiesz, pierwszy rok na przykład, tak, wyparliśmy. Dokładnie, to się nie wydarzyło, tego nie było. Także śmiało piszcie. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie. A o swoich błędach rozmawiali się Irek i Piotrek, hej. Hej.